Cześć, dzisiaj zapraszam Was na premierową recenzję najnowszej obudowy marki Modecom. Linki w opisie filmu, na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i bierzemy się za oglądanie, zapraszam. Oto Modecom Volcano Space XL. Obudowa Full Tower stworzona, żeby ją podziwiać, a także umieszczone w niej podzespoły. Na dodatek mamy tutaj nieprzeciętne gabaryty i pełną swobodę montażu, czego tylko zapragniemy. Wymiary tego giganta to 491 mm długości, 245 mm szerokości i 548 mm wysokości. Waga pustej obudowy to aż 11 kg, nawet bez wentylatorów. Licząc z wentylatorami jest to 11,9 kg. Skąd aż taka waga? Solidna stal, ponieważ 0,9 mm grubości, a także dwa ogromne panele z hartowanego szkła o grubości aż 4 mm. Duży panel jest na zatrzaski i możemy go łatwo zdjąć. Mniejszy panel należy odkręcić i wtedy można wysunąć. Przeciwległy panel również jest na zatrzaski i posiada dwie duże strefy wentylacyjne z siatki mesh. Zdejmowany jest także górny element wykonany w podobny sposób. Zdejmujemy go bez odkręcania śrubek. Od spodu znajdziemy filtr przeciwkurzowy w ramce, wyjmowany w prosty sposób. Kompatybilność z płytami EATX, ATX, Micro ATX i ITX. Także dotyczy to płyt z odwróconymi złączami zasilania. Główna komora jest gigantyczna. Pełnowymiarowa płyta ATX ginie w jej ogromie. Także chłodzenie all-in-one z radiatorem 360 mm nie wygląda na specjalnie duże. W wersji z wentylatorami na start otrzymujemy solidny system chłodzenia składający się z aż 5 wentylatorów o średnicy 140 mm. Trzymamy na boku obudowy i dwa z tyłu. Wbudowany jest kontroler i mamy możliwość sterowania efektami świetlnymi z przycisku na obudowie. Natomiast opcji montażu wentylatorów i chłodnic mamy naprawdę mnóstwo. Długo by wymieniać, dlatego widzicie w tej chwili grafikę przedstawiającą możliwości montażowe. I ta obudowa nie boi się nawet chłodzeń o rozmiarze 420 mm. Miejsce na kartę graficzną to aż 440 mm i możemy ją także zamontować w pionie, dzięki możliwości odwrócenia elementu montażowego. Portów rozszerzeń mamy tutaj aż 8 i żadnych wyłamywanych śledzi. Tutaj wszystko jest solidne. Możliwy jest montaż chłodzeń procesora o wysokości do 180 mm. Główna komora posiada liczne przepusty, w tym także kilka zabezpieczonych gumowymi elementami. Ciekawie sprawa wygląda także od drugiej strony. Zasilacz montujemy niestandardowo, bo na boku i to w górnej części obudowy. Zmieszczą się zasilacze o wielkości nawet 260 mm. Jest tutaj także sporo miejsca na kable z przygotowanymi opaskami na rzep do uporządkowania nadmiaru. Do ukrycia kabli możemy skorzystać z przestrzeni za specjalnymi drzwiczkami, które są tak naprawdę niczym innym niż dużym elementem montażowym mogącym pomieścić różne dyski. W zależności czy są to dyski 2,5 czy 3,5 cala i gdzie mamy umieszczony kontroler RGB, może ich wejść inna ilość. Aby otworzyć ten element, należy odkręcić dwie śrubeczki. Wtedy mamy dostęp do backplate'u płyty głównej, jak i do kontrolera RGB. Przyjrzyjmy się jeszcze panelowi sterowania, który umieszczono na górze. Akurat mi to miejsce nie przypadło do gustu, ponieważ jeśli obudowa stoi na blacie jak u mnie, to do tych portów mam ciężki dostęp. Dlatego w mojej osobiście użytkowanej obudowie mam panel na dole obudowy po boku. Również swoją drogą jest to seria Modecom Volcano. Mimo wszystko sam panel jest dość bogaty, znajdziemy na nim całkiem wygodny kwadratowy przycisk zasilania, za nim gniazdo audio mini jack typu combo, następnie mniej wygodny, malutki reset, ale może o to chodzi, żebyśmy go przypadkiem nie naciskali. Jest także port USB typu C i dwa porty USB 3.0, więc dość nowocześnie. Mniej portów, ale o większych możliwościach. Na samym końcu przycisk dedykowany do zarządzania efektami wentylatorów, a jest ich kilkadziesiąt wersji, moim zdaniem wręcz za dużo i do gustu przypadło mi zaledwie kilka z nich, ale przynajmniej mamy wybór. Natomiast przeklikanie się do wybranego efektu zajmuje ładną chwilę. Natomiast połączenie wszystkiego szeregowo sprawiło, że tak wentylatory chłodzenia i LEDy pompki synchronizowały się z resztą obudowy, co dało przyjemne dla oka efekty. Wiemy, że jest efektownie, ale czy efektywnie, czyli jak z wydajnością chłodzenia i kulturą pracy. Podczas niskiego obciążenia obudowa jest ledwie słyszalna, pomimo sporej ilości wentylatorów. Podczas grania cały zestaw osiągnął około 40 dB, co jest niezłym wynikiem. Nie było przesadnie głośno,
za to temperatury podzespołów były na dobrych poziomach. Procesor nie przekraczał znacznie 43 stopni, a karta graficzna dobijała momentami do 68 stopni, ale to jest normalna i jak najbardziej bezpieczna temperatura pracy tego modelu. Żeby nie było tak różowo, obudowa jest prawie idealna. Mi osobiście zabrakło jeszcze magnetycznych filtrów przeciwkurzowych na górnym panelu, jak i na głównym panelu z blachy. Takie filtry możemy dokupić, a jednak ta obudowa, jak na ten gabaryt i jakość wykonania, jest oferowana według mnie w bardzo atrakcyjnych cenach. Niezależnie czy wybierzemy wersję z wentylatorami czy bez. No i do wyboru oczywiście macie wersję w eleganckiej bieli i klasyczną czerni. Ok, podsumowując, obudowa jest naprawdę ciekawa, jest ogromna, tego nie da się ukryć, natomiast większość jest bardzo dobrze przemyślana i praktyczna, no i niezwykle pojemna, tutaj praktycznie nie ma rzeczy niemożliwych. O kilku mankamencikach też Wam wspomniałem, natomiast generalnie jak przystało na markę Modecom, te obudowy, czy wersja z wentylatorami, czy bez, są zwyczajnie dobrze wycenione. Za dobrą, dużą obudowę nie musimy zapłacić 1000 zł, jak to bywa u niektórych zagranicznych marek. Tak więc ze swojej strony polecam. Dla tej obudowy ode mnie zostaje przyznana rekomendacja kanału, w pełni zasłużona. Sam bym sobie tą obudowę chętnie kupił, gdybym montował naprawdę potężny komputer i potrzebował jak najwięcej miejsca do montażu podzespołów. Tak więc pamiętajcie, że ceny i promocje macie w linkach w opisie filmu, warto sprawdzić. Zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, warto zostawić łapkę w górę, możecie napisać komentarz, udostępnić film, warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.